Siema, ja jestem Jakub, znany także jako Touch to Shock i witam Was bardzo serdecznie w już 5. odcinku serii Skok w przeszłość. I czas na trzecią, a zarazem ostatnią część trylogii Ulvera. Napęd Madrigal, Åter hymn till Ulven i Menden. Na samym początku zacznijmy od takich podstawowych informacji na temat płyty. Album ukazał się 3 marca 1997 roku nakładem Century Media Records. Skład oczywiście klasyczny: Ivar Klar na perkusji, Garm na wokalu, Eismal i Howard na gitarze i Skoll na basie. Sama płyta została nagrana w 1996 roku w znajdującym się w Asker Bondi Studios, zaś został skomponowany i zaaranżowany już w 1995 roku. A więc Nathan's Madrigal to już trzecia część trylogii Ulvera. Przypomnijmy teraz pokrótce, czym były poprzednie dwie części. Pierwsza z nich, czyli Brektat, to był album, który można sklasyfikować jako atmospheric folk black metal. Bo z jednej strony był to klimatyczny, atmosferyczny black metal, ale z drugiej strony było tam dużo elementów muzyki folkowej, m.in. akustyczne gitary. Druga część, czyli Kveldsange, to był album całkowicie akustyczny, folkowy. Natomiast trzecia część, czyli Nathan's Madrigal, to jest czysty, podziemny, surowy black metal. I właśnie coś takiego mamy na Nathan's Madrigal. Zresztą posłuchajcie sami. Jak też słyszycie, Ulver na Nathan's Madrigal gra bardzo surową, podziemną i szybką muzykę. Często ten album jest porównywany do starych dokonań zespołu Darkthrone. Jednak posłuchajcie sobie ten fragment utworu numer 1. Posłuchajcie. Tak po prostu. Jak też słyszycie, oprócz grania surowego black metalu, Ulver tutaj się także pokusił o choć jedną akustyczną wstawkę. Bo tak naprawdę to poza utworem numer 1 akustyczne wstawki nie pojawiają się na tej płycie w ogóle. Ten album to jest najzwyczajniej w świecie surowy, undergroundowy black metal. I na pozostałych utworach mamy właśnie coś takiego. Surowy, szybki, podziemny black metal. Słuchając ten album, można odnieść wrażenie, że trylogia Ulvera opiera się na albumie Brektat, który podzielono na dwa oddzielne albumy. Bo na Kveldsange mieliśmy instrumenty akustyczne, ale nie było za to metalowego instrumentarium. Na Nathan's Madrigal jest z góry odwrotnie. Mamy metalowe instrumentarium, ale nie mamy praktycznie w ogóle instrumentów akustycznych. Natomiast na Brektat mamy zarówno instrumenty akustyczne, folkowe, jak i metalowe instrumentarium. No, wygląda to właśnie tak, jakby zespół podzielił ten album na dwa oddzielne albumy. Zresztą sam Nathan's Madrigal został skomponowany i zaaranżowany już w 1995 roku, kiedy ukazało się Brektat, a został nagrany w 1996 roku, kiedy ukazało się Kveldsange. Można też zauważyć, że Nathan's Madrigal w porównaniu do dwóch poprzednich części trylogii jest albumem bardziej surowym i agresywnym. Mam tutaj głównie na myśli w porównaniu do Brektat. Nie tyle, że na Brektat mieliśmy wpływy muzyki folkowej, co tyle, że sam sposób grania na Nathan's Madrigal wydaje się bardziej surowy i agresywny. Plus Garm na tym albumie śpiewa tylko i wyłącznie growlem, w momencie kiedy to na Brektat śpiewał też czystym śpiewem. No i generalnie rzecz biorąc, w porównaniu do dwóch poprzednich części trylogii,
Nathan Madrigal wydaje się albumem najbardziej surowym i agresywnym. Jedną rzeczą, która na 100% rzuca się w ucho na tym albumie, jest produkcja. No to jest zdecydowany minus tej płyty. Ten album brzmi po prostu tragicznie, jeśli chodzi o produkcję. Nawet porównując do Bergtat. Chociaż z drugiej strony mówimy tu o black metalu, więc nie należy się spodziewać jakiegoś wypolerowanego, sterylnego brzmienia. Choć z drugiej strony Garm kiedyś tłumaczył, że w przypadku Nathan Madrigal był to w pewnym sensie zabieg celowy. No i pamiętajmy też, że dużo innych black metalowych albumów było wyprodukowanych mniej więcej właśnie w ten sposób, chociaż tutaj brzmienie jest tak brudne i tak siarczyste, że ktoś mógłby wręcz pomyśleć, że ten album został nagrany w jakimś garażu czy coś takiego. Ba, była nawet swego czasu pogłoska na temat tego albumu, że zespół budżet na ten album wydał na narkotyki, garnitury oraz korwetę. Następnie udał się do lasu, gdzie przy pomocy taśmy 8-ścieżkowej nagrali ten album. Oczywiście zostało to później zdementowane przez Garma, który stwierdził, że była to pogłoska rozpowszechniona przez Century Media, ale była swego czasu taka pogłoska na temat tego albumu i tego, jak powstał. Sam Garm nawet mówił, że ten okres to był według niego początek końca black metalu, kiedy to duże wytwórnie podchwyciły ten gatunek, a później zrobił to, co zrobiły. Nawet patrząc na kierunek muzyczny co niektórych kapel, można było faktycznie wywnioskować, że co niektóre kapele odchodzą od tego gatunku, aczkolwiek były zespoły, które wciąż pozostawały wierne black metalowi. Bo z jednej strony były zespoły, które eksperymentowały trochę z inną muzyką, z drugiej były zespoły, które grały typowy black metal. Przykładowo w 1997 roku, kiedy ukazał się właśnie Nathan Madrigal, taki Gorgoroth wydał chociażby Under the Sign of Hell, a taki Immortal Blizzard Beasts. No oba albumy były typowym, normalnym black metalem. Ale z drugiej strony w tamtym czasie popularny dość był też symfoniczny, melodyjny black metal pokroju Dimmu Borgir, które w tamtym czasie wydało Enthroned Darkness Triumphant, czy Emperor, który wypuścił w tamtym czasie Anthems to the Waking at Dusk. No jakieś inne pomniejsze kapele typu Covenant, Carpe Penebrum czy Old Man's Child pod koniec lat 90. też grają właśnie bardziej taki melodyjny, symfoniczny black metal. Ale klasyczne zespoły black metalowe w tamtym czasie też były. Ale z drugiej było też sporo kapel grających bardziej awangardowo, gdzieś grających już inną muzykę niż taki typowy black metal. Jak na przykład Arcturus, gdzie w tamtym czasie jeszcze występował Garm, który w 1997 roku wypuścił album La Masquerade Infernale, odchodzący już niemal całkowicie od black metalu na rzecz bardziej awangardowego, symfonicznego brzmienia. Więc w tym przypadku to zależało od kapeli, ale no jednak scena w tamtym czasie była dość różnorodna, nazwijmy to. Można też powiedzieć, że Nathan Madrigal to koniec ery starego Ulvera. No bo jak dobrze wiemy, no to później Ulver zaczął eksperymentować z nowoczesną muzyką elektroniczną, czy nawet muzyką ambientową, a później porzucił granie jakiegokolwiek metalu na rzecz właśnie nowoczesnej muzyki elektronicznej. Plus też, jak wiemy, duża część starego składu odeszła i ze starej ekipy pozostał tylko Garm. Jaki kto ma stosunek do tej ewolucji Ulvera? Każdy musi się ocenić samemu. Jednak nie zmienia to faktu, że stary Ulver był naprawdę dobry. Na samym końcu chcemy wspomnieć o tekstach utworów, tak jak w przypadku Bergtat i Kveldzange. Podobnie jak na tamtych płytach, teksty na Nathan Madrigal również zostały napisane w archaicznych językach skandynawskich. W przypadku Nathan Madrigal, podobnie jak na Kveldzange, podaje się staroduńskie, jednak w rzeczywistości jest to taki trochę bardziej poetycko-norweski. Przewidnie się uważa, że teksty zostały pierwotnie napisane po angielsku przez Garma, następnie przetłumaczony przez Ivar Klara, aczkolwiek towarzyszyli temu też Kai Frost i Jurn Henrik Sforn. Ten ostatni jest też obecnie członkiem Ulvera i jest autorem też różnych tekstów utworów dla Ulvera. Był też autorem chociażby tekstu Tragediens Trone na demówce Vargnat. Tym razem teksty zamiast dotyczyć skandynawskich opowieści folkowych, bardziej dotyczą likantropii oraz ciemności.
Czas zatem na parę słów podsumowania dzisiaj omawianej płyty. Moim zdaniem Nathan's Madrigal to naprawdę dobry black metalowy album. Jeśli ktoś szuka surowego, podziemnego black metalowego albumu, to moim zdaniem jest to naprawdę udane wydawnictwo. Choć nie będę ukrywał, że dla mnie osobiście jest to najsłabsza część trylogii. Ale to nie oznacza, że jest to zły album, bo wciąż uważam, że jest to naprawdę udane wydawnictwo. Choć nie ukrywam, że bardziej wolę Bergtat i Kveldzanger. Ale moim zdaniem cała trylogia Wolvera jest naprawdę udana. Jeśli ktoś lubi taką muzykę, to zdecydowanie warto sprawdzić wszystkie 3 albumy. No i to ode mnie na dzisiaj na tyle, tak więc mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, stawcie łapkę w górę, suba, napiszcie jakiś komentarz. I tyle. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!